poprzednim odcinku. Po przejechaniu 5400 km i wielu drogowych przygodach dotarłem na przylądek północy. To jednak nie koniec podróży. Do Polski wracam naokoło. Odwiedziłem Vardø, najdalej na wschód wysunięte miasto w Norwegii. Przekroczyłem granicę z Rosją i dojechałem do Murmańska, gdzie odwiedziłem pierwszy na świecie nawodny statek z napędem atomowym. Dzień dobry z okolic Ivalo w Finlandii. Jest mroźno, bardzo rzeźko, ale mój domek, moja mała kanciapa sprawdziła się doskonale w nocy. Ciepło było, ukrop dosłownie w środku. Dzisiaj jadę dalej na południe, no i mam ciekawą misję do wykonania w Rovaniemi. Rovaniemi, zgadza się. I tam dostałem zadanie bojowe od moich dzieciaków sprawdzić, czy naprawdę istnieje Święty Mikołaj. Jedziemy. Powoli żegnam się z Arktyką. Im dalej na południe, tym będzie robić się coraz jaśniej. Ostatni raz, gdy byłem w Finlandii, wtedy, gdy miałem ten objazd, kiedy droga była zamknięta w Norwegii, wówczas w Finlandii było ciemno i nic nie było widać. Teraz w końcu widzę, jak ta Finlandia wygląda. Zalesiona, biało, mnóstwo lasów, śniegu. Fajnie się jedzie. Droga jest ciekawa, a jadę drogą E75. Już byłem na tej trasie. To jest interesująca droga. Doprowadziła ona mnie do Vardø kilka dni temu i tam się ona kończy w Vardø, a zaczyna się na południu na Krecie, czyli biegnie przez całą Europę, biegnie też przez Polskę. Taka to ciekawostka. Jestem w Rovaniemi. Właśnie przekroczyłem granicę koła polarnego. Już nie jestem za kołem polarnym, tylko przed kołem polarnym. A wszystko to miało miejsce tutaj w tym obiekcie, który się nazywa Santa Claus Village. On chyba jest tutaj, ale urzęduje tylko do 17. A już po. Kurczę, no. Nie ma gwiazdora. No, muszę tu wrócić jutro, bo nie mogę zawieźć dzieciaki, no. Misja specjalna w końcu. Nieźle. No o co tu chodzi? O co tu chodzi? Nieźle. Przyjechałem tu skoro świt. Biuro jest otwarte. Trochę się denerwuję. Poznać Santę. Ale idę, no. Robię wszystko dla dzieciaków, dla moich dzieciaków. Hello. Hello. I'm here with a special mission. Yes. From my children to find out if he's real or not. He is real. He is? Of course he is real. Okay.
So can I go in? Yes. Thank you. Niestety tam w środku, gdzie jest gwiazdor, nie można używać sprzętu fotografująco-filmującego, więc no, nie udokumentuję tej wizyty. Tak poprawnie. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. And where in Poland you come from? From Poznań. From Poznań. Yes. Right, so you have been skiing a long way to get here. Yes, quite. Yeah. Well, I know you don't have any snow there, so it's very difficult to ski. Well, Yeah. sometimes we had. Oh, I know, but, at the moment, No. the only snow in the whole Europe is here. And of course the fridge at home. Yeah. There you can have a little bit snow. Yeah, it's for the children, but yeah. Yeah. Me too came with children. Come a little closer. Yeah, all right. Smile, smiling, and one more time. Ah, beautiful. Thank you very much. Yeah. Thank you. So, I wish you a wonderful time here in Lapland. Okay, but I have a very important question. Yes, of course. Put me on a special mission to my Yes, children yes. to ask you specific questions. Yeah. Are you real? Oh, how I feel? Is it made out? Okay, yeah. Is it made out of plastic? No, because You got- I yeah. thought that you Yes. would be a robot. Yeah. Well, you can say that you touch and then yes, Yeah, it's real. it's real, It's real, yeah. That was nice to meet you. Lovely meeting you. Dziękuję. Yeah. Thank you. And remember to have fun every day and to play in the snow. Misja wykonana. Santa okazał się być prawdziwy, nie z plastiku. Aczkolwiek w dobie komercjalizacji, kapitalizmu i globalizacji niestety Santa musi zarabiać pieniądze na prezenty. Zatem wizyta u Santy kosztowała, no nie właściwie sama wizyta, ale kosztowało kupienie zdjęcia z Santą. Także no zrozumiałe oczywiście, mamy XXI wiek. Pierwszy raz od długiego czasu widzę słońce. Dzisiaj, z który? 12 stycznia 2020 roku. Naprawdę, od 2 tygodni pierwszy raz widzę słońce. No właśnie, przejechaliśmy koło podbiegunowe w drugą stronę. Jesteśmy przed kołem podbiegunowym, tak jak patrząc z Polski. No i już teraz długa, prosta do domu właściwie. Piękna droga dzisiaj, ale jest tak oblodzona, kurczę, że ledwo jadę 70 na godzinę. Finowie tutaj z kolcami w oponach jadą 8-9 dych, a ja jadę 70. Ale co ciekawe, ten lód ma rąbki takie, które biegną wzdłuż drogi i to pomaga w zakrętach niesamowicie. Koło jakby się trzyma toru jazdy przez te wrąbki. Ale super droga dzisiaj, piękna. Wszystko takie zaśnieżone. Ten las fiński, nieskończony las. 100-milowy. Tych lasów tutaj w Finlandii naprawdę jest mnóstwo. Wydaje mi się, że cała Finlandia to jeden wielki las. A jak wioski i miasteczka gdzieś po drodze się znajdują, to są właściwie w te lasy wkomponowane. Bardzo mi się to podoba, taka symbioza. Nikt drzew obok domów i dróg nie wycina. Domy w wioskach są wkomponowane między drzewa. Świetnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. No i jadę sobie taką trasą i mam nadzieję dzisiaj znaleźć jakieś fajne miejsce na biwak. Nie jest to sprawa łatwa niestety, ponieważ kupa śniegu, główna droga tylko jest odśnieżona i ewentualnie zjazdy na posesję, a na posesji komuś przecież nie rozbije namiotu. Chciałbym gdzieś wjechać kawałek w las, a te wszystkie takie dróżki w las właśnie
są zasypane śniegiem, więc sprawa nie jest łatwa, ale mam nadzieję, że jakieś fajne miejsce znajdę na rozbicie biwaku. Dobra, no tu możemy spróbować. Jeziorko jest, fajnie. No zobaczymy. Jeśli nie zawiesimy tu. Jedzie, jedzie. O, miejsce jest spoko. Stanę sobie tutaj. Dobra. No, spoko, fajne miejsce. Zobaczymy, jak jutro wyjedziemy. Ale nocleg może być fajny. Jeziorko zamarznięte. Ekstra. Rozbijamy namioty. Dzisiaj, tak już na pożegnanie ze Skandynawią, no bo jutro Helsinki i uciekamy stąd. No niespodzianka. Niespodzianka dla Kamila, operatora. Danie włoskie z odrobiną nuty francuskiej. Bolognese, spaghetti bolognese à la Decathlon. Proszę bardzo. W podzięce za Twój wkład w powstanie tego filmu. Dziękuję bardzo. Takiego jeszcze nie jadłem. Rozkosz w gębie. Dzień dobry. 20 dzień podróży. Wjechało się na biwak. Trzeba z niego teraz wyjechać. Pokaż, co potrafisz, Toyota. Pokaż, co potrafisz. Pokaż. W takich momentach właśnie się spisuje świetnie napęd na 4 koła. Gdybym nie miał napędu na 4 koła, to na pewno bym nie wyjechał. Toyota się spisała, pięknie. Włączyłem tu taki guzik trail, o którym zapomniałem, i od razu wyjechał. No to zmierzam do Helsinek. Ostatnia prosta właściwie już została do Helsinek. Zostało jakieś 300 niecałe kilometrów. Żegnam się ze Skandynawią i jutro wjeżdżam do krajów nadbałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy i dalej już do Polski. No prawie 3 tygodnie jazdy, cały dzień właściwie jazdy, codziennie, oprócz jednego dnia postoju w Murmańsku. Fajnie, podobało mi się, lubię taką jazdę, przemieszczanie się, to mi sprawia ogromną frajdę, droga mi sprawia frajdę. O, Muzeum Lotnictwa, idziemy zobaczyć, co tutaj po drodze droga nam przyniosła. Łe, no fajnie, super. To jest Hurricane. Na takim właśnie latali Polacy z dywizjonu 303 w bitwie
o Anglię w 1940 roku. Właśnie na tym modelu Hurricane MK1. Samolot ten walczył z szybszymi i nowocześniejszymi Messerschmittami 109 i dawał radę, bo konstrukcja taka solidna, mocna. Przyjmował strzały i ciągle latał. Tutaj w skrzydłach miał 4 karabiny. Tam widać model takiego karabinu. Aż 4 po każdej stronie, w sumie 8 karabinów. Jak ktoś chciałby zobaczyć kopię Hurricane'a, to zapraszam do Muzeum w Puszczykowie. Stoi właśnie taki. Nie aż tak odrapany, ale wygląda tak samo. Ta niebieska swastyka to nie jest znak Niemców, tylko to jest fińska swastyka. Bo te samoloty należały do fińskich sił zbrojnych. Zawsze chciałem siedzieć w odrzutowcu. No tak klaustrofobicznie trochę. Ale fajnie. Ale ciężko chodzi ten joystick. Temperatura baterii. O, proszę. No to jesteśmy w terminalu portowym. Będziemy płynąć do Tallinu w Estonii. Opuszczamy Finlandię i później już tylko zostaje długa, prosta do Puszczykowa. Dzisiaj też długi odcinek, 700 km do Wilna. W Wilnie nocleg i później już do domu. I koniec podróży. Fajna przygoda, jak na razie. Proszę Państwa, właśnie po 22 dniach, nie, przepraszam, 22 dnia podróży i po przejechaniu 8850 km wjechałem do Polski, a powoli zamykam pętlę. Jestem już właściwie na ostatniej prostej do domu. Wyruszając w tą podróż miałem swoje cele. Jeden osobisty. Chciałem już od dłuższego czasu przemierzyć tą trasą samochodem, dotrzeć na przylądek północny, poznać Arktykę zimą, przekonać się, jak wygląda Arktyka podczas nocy polarnej, doświadczyć tych ciemności i to był taki mój cel bardzo osobisty. Bardzo się cieszę, że mogłem zrealizować to moje jedno z automobilnych marzeń. Ale też miałem drugi cel, ponieważ będąc podróżnikiem odkrywam świat oczywiście, poznaję ludzi, poznaję drogi, poznaję miejsca, ale odkrywam świat w swój sposób, jadąc samochodem. Nigdy wcześniej nie miałem okazji doświadczyć samochodu z napędem hybrydowym. No i jednym z tych celów było przekonać się, jak taki samochód działa i czy nadaje się do overlandingu, czyli do podróży dalekich samochodem. I gdybym teraz mógł mieć takie zdjęcie z pokazaną tą Toyotą RAV4 hybrydową, to bym przybił taką czerwoną wielką pieczątkę Bank Overland Approved, bo samochód świetnie się
spisał i myślę, że jest dobrą alternatywą do takich tradycyjnie pojmowanych samochodów, które się używa w dalekich podróżach. Nie zawiódł mnie w trudnych momentach, gdy trzeba było gdzieś objechać, gdy był śnieg, gdy były zamiecie śnieżne, niska temperatura, samochód mnie nie zawiódł. Właściwie spełnił moje wszystkie oczekiwania. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej podróży, drodzy widzowie. Dziękuję Toyocie za zaufanie i udostępnienie mi tego samochodu, do którego się bardzo przyzwyczaiłem. I to w sumie była chyba najbardziej komfortowa jazda. 9000 km, nie czuję żadnego bólu pleców, kręgosłupa. Jedzie się po prostu wspaniale. Dziękuję firmie Gember, Energini i Cable Expert za wsparcie mojej podróży oraz Gabbę Togi dla prawników. Do zobaczenia po drodze.